Egipt w styczniu. Czy to dobry pomysł? Na pewno mamy tutaj ciszę, spokój i brak tłumów, ale też chłodniejsze powietrze, chłodniejszą wodę, silny wiatr i bardzo chłodne wieczory. Czy warto? O tym dowiecie się w dzisiejszym filmie. Zacznijmy od plusów, bo tych nie brakuje. Pierwszym z nich jest brak tłumów. Nie musisz wstawać o świcie, żeby zarezerwować leżak. Nie trzeba stać w kolejce, żeby dostać drinka w barze przy basenie. A do restauracji idziesz kiedy chcesz, bez tłoku i bez walki o stolik. To zupełnie inny Egipt niż w sezonie. Bardziej spokojny, bardziej kameralny. Idealny na prawdziwy wypoczynek. I choć to styczeń, nadal masz tu 23 stopnie w dzień. A w Polsce niestety minusowa temperatura, śnieg i szarość. Ucieczka od zimy to kolejny wielki plus. Masz dostęp do wszystkich atrakcji bez kolejek i tłoku. Chcesz popływać w basenie? Proszę bardzo, nie ma problemu. Jest prawie zawsze pusty. Masz ochotę na masaż w spa? Nie ma problemu. Wybierasz godzinę, która Ci pasuje. Nurkowanie i snorkeling. Mniej ludzi, to znaczy większa szansa na zobaczenie specyficznych rodzajów ryb i spotkanie potężnych żółwi, które tutaj pływają wzdłuż raf. No i jeszcze jeden plus. Ceny. Poza sezonem możesz złapać naprawdę super oferty, a Egipt, nawet zimą, daje Ci mnóstwo słońca za dużo niższą cenę w porównaniu na przykład do Karaibów. Ale nie wszystko jest idealne. Teraz czas na minusy. Pierwszy minus to dużo chłodniejsze morze. Jeśli marzysz o ciepłej wodzie jak Sterm, to niestety w styczniu możesz się mocno rozczarować. Da się kąpać, ale jeżeli jesteś zmarzluchem, to lepiej wybierz podgrzewany basen. Woda jest dość chłodnawa, także to jest minus styczniowego wypadu do Egiptu. Podgrzewana woda w basenie, ale i tak jest zimno. Drugi minus to temperatura. Wieczory i poranki są naprawdę chłodne. W ciągu dnia słońce bardzo ładnie grzeje, ale jeśli tylko zajdzie, robi się bardzo zimno. Długie spodnie i bluza to podstawowy ekwipunek. No i ten wiatr wiejący od rana do wieczora może skutecznie obniżyć odczuwalną temperaturę. Czasem przy basenie lepiej leżeć pod ręcznikiem niż w stroju kąpielowym. Kolejnym minusem jest to, że poza sezonem nie wszystkie wycieczki fakultatywne są dostępne. Niektóre muzea mogą być pozamykane, a kolejnym problemem mogą być zbyt duże fale na rejs po Morzu Czerwonym. No i jest jeszcze jeden minus. O tej porze roku dni są zdecydowanie krótsze. O 17:30 zaczyna robić się ciemno, więc jeśli lubisz długie dni na plaży, może Ci tego brakować. Więc czy warto jechać w styczniu do Egiptu na wakacje? To zależy. Jeśli szukasz upałów i gorącej wody, to nie najlepsza pora. Ale jeśli cenisz spokój, brak tłumów i niższe ceny, to świetna opcja. A co Ty o tym myślisz? Byłeś w Egipcie zimą? Podziel się swoimi wrażeniami w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić najnowszych odcinków. Trzymajcie się. Cześć! Good morning, sun.